Tak jak widzicie, za mną jest cisza i spokój. No witam serdecznie moich drogich widzów na moim kanale Simon in der Schweiz. Przeprowadziłem się do Szwajcarii, żeby tutaj działać. Jak mi się żyje? Już opowiadam. W dzisiejszym odcinku poruszymy 3 kluczowe kwestie. Czy warto było się to przeprowadzić, czy praca mnie satysfakcjonuje i nie ma co pierdzielić, czy mi się tu dobrze żyje. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania, bo tu będzie moja szczera prawda. Chcesz się dowiedzieć, jak to wygląda tutaj, jakie jest prawdziwe życie? Już Ci opowiadam. Najpierw muszę wrócić jeszcze do początku, kiedy z Niemiec przeprowadziłem się do Polski. Jestem po rozwodzie. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły, musiałem sobie troszeczkę w inny sposób poradzić. A no tak, siedziałem sobie w Polsce i kminiłem, muszę wyjechać, muszę odrobić dług, muszę podjąć się czegoś nowego, nowe wyzwanie i dlatego przyjechałem tutaj do... Ciężko było, nie chciałem siedzieć u rodziców, siostra chciała mi pomóc, ale wiadomo, moja droga jest całkiem inna, ja jestem otwarty, ciekawy świata, chcę Wam dużo pokazać różnych ciekawych tutaj rzeczy. Jak mi się tutaj żyje? Już Wam opowiadam. Jestem już ponad 2 lata w Szwajcarii. Żyje mi się tutaj, tak jak mówiłem, dobrze. Pracuje mi się też dobrze. Poznaję dużo nowych ludzi, znajomych. Mam już teraz, którzy są Szwajcarami i nie tylko, z różnych narodowości. Jest dużo, wiadomo, osób z krajów bałkańskich. Ogólnie jest przepięknie. Są takie krajobrazy. Codziennie po pracy, bo pracuję jeszcze na etacie w takiej dużej firmie logistycznej. Tak jakby na wakacjach mam praktycznie to samo, co w Polsce. Możesz jeździć na rowerku, możesz miło spędzać czas z rodziną, wyjść gdzieś na grilla, znajomi i w ogóle. Tutaj to wszystko też jest, tylko 3 razy bardziej piękniejsze, bo te krajobrazy, góry, jeziora. Taka ciekawostka, w całej Szwajcarii jest coś takiego, że w obrębie 10 kilometrów znajduje się jakiś zbiornik wodny albo rzeka. Czyli praktycznie cała Szwajcaria jest połączona siecią rzeczną wód czy jeziorek i tak dalej. Zazwyczaj w obrębie 10 km jest gdzieś tak zwany zbiornik wodny. Dobra, jeszcze zanim powiem, że jest tak zajebiście, bo już tutaj się rozkręcam, to muszę Wam powiedzieć, że nie było tak fajnie kolorowo. Trzeba zapierdzielać tutaj. Myślisz, że Szwajcaria, duży kwit, można zarobić. Wszystko ładnie, pięknie w teorii, ale ta moja przygoda, to wszystko jak się tutaj ułożyło, te prace po kolei, ci ludzie, mentalność, ludzie są tu zamknięci, skryci, ciężko do nich dotrzeć, musisz ich bardzo dobrze poznać, żeby w ogóle móc powiedzieć, że ktoś się przed tobą otworzył, że chce. U nas jest to trochę inaczej, wiadomo, no Polak za granicą też to jest w ogóle całkiem inna historia na inny temat, ale wracając do Szwajcarii, moi drodzy, ja tutaj pierwsze 2 lata zapierdzielałem i myślałem tylko, żeby to sobie poukładać. No i co? No i udało się. Ułożyłem troszeczkę sobie życie z moją partnerką i w ogóle tutaj możliwości w Szwajcarii są różne. Oczywiście można iść do szkoły, wszystko jest w języku niemieckim, bo tutaj urzędowym językiem jest język niemiecki. Można się rozwijać, można się uczyć, można przywozić swoje inne papiery, podbijać certyfikaty. Szwajcaria kocha certyfikaty. Mi się akurat z językiem niemieckim udało, mam 2 certyfikaty, więc pracę mogłem sobie troszeczkę inaczej znaleźć i troszkę luźniej. Było wręcz mi troszeczkę łatwiej, chociaż znajomemu z językiem angielskim też było dobrze. Do tej pory sobie świetnie radzi. Wiadomo, tu jest Schweizerdeutsch, jest dialekt, na przykład kommen po niemiecku jest przychodzić, iść komme, a tutaj jest iść hum. Ich hum. No, taki przykład. Będzie też odcinek nagrany odnośnie trochę tego języka. Pośmiejecie się, poznacie moich kolegów. Mniej więcej gdzieś Wam opowiem, jak to można liznąć trochę tego języka, bo im powiedziałem kiedyś, mówcie do mnie tylko w tym języku. Śmiesznie, ale taka prawda.
a żyje mi się tutaj następująco. Moi drodzy, tak jak już wspomniałem w wcześniejszych odcinkach, przeprowadziłem się tutaj dla natury, dla tego świętego spokoju, ale także też tutaj podjąłem pracę, zarobki. Jestem bardzo zadowolony, wystarcza mi, mogę wszystko opłacić, jeszcze mogę troszeczkę odłożyć, czy pomyśleć o małej inwestycji, ale to już opowiem Wam w innym odcinku, jak założyć tutaj firmę, ponieważ też są różnego rodzaju inne papiery, a nam się to udało z moją partnerką, więc AS Profesjonal powie Ci, jak to wszystko ma wyglądać. No, ale wracając do tematu, ludzie, idzie się przyzwyczaić. Najbardziej skupiam się do małego grona ludzi, dzięki którym mogę osiągnąć więcej, po prostu z nimi się spotykać, spędzać z nimi czas, ale rodzina jest najważniejsza, pamiętajcie o tym. No, chciałem jeszcze dodać, że po pracy ogólnie to musi być godzina aktywności. Do tego mają tutaj też fajnie rozwinięte drogi rowerowe, góry, weekendowo, niedziela, sobota, sobota, niedziela. Tak jak mówiłem, dzisiaj mam taki fajny, spokojny dzień, żeby nagrać Wam materiał ogólnie, jak wygląda moje życie w Szwajcarii, jak wygląda życie w Szwajcarii, cała prawda. Dzisiaj mam wolne, chciałem jeszcze Wam opowiedzieć jedną kwestię, a jeszcze miałem dodać taką drugą ciekawostkę, która w ogóle spowodowała, że chciałem to też sprawdzić. Tak jak w Polsce widać tu 4 pory roku. Wszystko jest malownicze i przepiękne w tym okresie. Masz taką energię, że Ci się chce, tak jak w takiej reklamie w Polsce. Dzisiaj mi się chce! I wtedy działaj, synu, a tworzą się same projekty i pomysły i tylko chcesz działać, działać, działać. Jeszcze dodam, że tutaj w Szwajcarii jest dużo ciekawostek, absurdów albo w ogóle dziwnych rzeczy, które nie są w Europie albo niespotykane. Mają tutaj naprawdę różnego rodzaju śmieszne systemy, prawne i nie tylko. Ale także ciekawostką jest to, że możesz tu przyjechać jako turysta i podjąć pracę przez pierwsze 3 miesiące. Także przyjechać jako turysta, nie potrzebujesz żadnej wizy. Ludzie z Europy są mile widziani, więc no, możesz tu przyjechać i po prostu sprawdzić, tak jak ja, jak to wszystko wygląda. Czy jesteście zadowoleni z tego materiału? Jeżeli tak, wspomóżcie ten kanał łapeczką w górę. Drugie, jeżeli chcecie oglądać więcej takich materiałów albo dowiedzieć się czegoś nowego, piszcie w komentarzach, stworzymy jakiś odcinek. A więc podsumujmy. Ogólnie Szwajcaria jest moim zdaniem osiągalna dla każdego Polaka i nie tylko. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba tutaj zapierdalać, bynajmniej na początku trzeba wczuć się w ten klimat. W ogóle całkiem inny kraj, inna mentalność, co innego w Niemczech, co innego w Polsce, co innego gdzie indziej, ale niestety już po studiach, w trakcie studiów już nie byłem w Polsce, więc trochę potrafię się odnaleźć w takich miejscach. Zapierdzielać w Szwajcarii trzeba, uczyć się trzeba. Kochają ludzi, szczególnie do Polaków nic nie mają, kochają ludzi, którzy lubią pracować, lubią się starać, być ambitni, pomysłowi. Naturalnie możesz sobie poziomem przez język wybić się troszeczkę wyżej, dostać jakieś inne pieniądze. Na początku jest ciężko, ale osiągniesz to, co chcesz. I to było po drugie. A po trzecie, moi drodzy, natura. Ja tu codziennie czuję się jak na wakacjach. Zobaczcie, tam za mną jest jeziorko, zaraz droga rowerowa. Czy widzieliście tu jakiegoś człowieka? Cisza, spokój, pojedyncze osoby mniej więcej gdzieś tam się przechadzają. No i co więcej, no, żyć nie umierać, nie? Nie, kiedyś powiedziałem znajomym, że ja żyję codziennie, a umieram tylko raz. A inni mówią, żyje się tylko raz. I to jest dla mnie trochę błędne spostrzeżenie. Więc jeżeli jesteś zadowolony i podobał Ci się ten materiał, to jest 3. odcinek z serii Praca w Szwajcarii. W pierwszym odcinku opowiedziałem Ci, jak zdobyłem pierwszą pracę, w drugim cała papierologia, biurokracja i to wszystko, a w tym trzecim, czy mi się w ogóle tutaj podoba. Ja jestem mega zadowolony, że jestem w takim miejscu i będę Wam teraz pokazywał Szwajcarię prawdziwą, taką jaką jest, oczami Simona in der Schweiz, Polaka z Jastrowia. Jesteście
mega fajną publicznością, dla której mogę tworzyć większe treści. Kupiłem sobie małą kamerkę, żeby to troszeczkę inaczej nagrywać. Już wiem, o czym miałem mówić, bo wyleciało mi z głowy. Chodziło o powietrze. Dokładnie, dokładnie. Tu się tak oddycha powietrzem. Przyjechałem ostatnio na Śląsk do rodziców mojej dziewczyny. Kurczę, nie wjechałem jeszcze do miasta. Masakra. Prawie bym się udusił smogiem. W ogóle ciężko. Tu jest, Grycy, tu jest możliwość taka, że można po prostu oddychać świeżym powietrzem i jak popada, czy w ogóle wieje, to kurczę, masz taką energię, pójdziesz sobie do lasu, masz taką energię, ci się chce. Mam nadzieję, że będą się Wam podobać moje następne materiały. A następny odcinek prawdopodobnie wyświetli się gdzieś tutaj. Będą góry. Góry, 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 góry. Więc zapierdzielamy na wyprawę. To była moja pierwsza wyprawa w góry. Pokażę Wam, jak to wyglądało. A na bieżąco będę Wam pokazywał inne wyprawy w innej formie. Więc trzymajcie się, jeżeli jesteście zainteresowani i podobał Wam się ten materiał, przekazałem Wam coś fajnego, zapraszam do oglądania. Działaj, synu, moje motto i pamiętaj, nie ma rzeczy niemożliwych i Ty możesz być w tym samym miejscu, co ja. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, oglądaj i zapraszam Cię do kontaktu ze mną. My widzimy się w następnym materiale, a Tobie życzę miłego, spokojnego i zajebistego dnia. Trzymaj się. Cześć. Pozdrawia Simon. Patrzcie jeszcze, jak wygląda tutaj przewyższenie. Na dole zielono, a u góry śnieg. Pięknie, co? Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie wszystkich.